Powstaje sporo pytań odnośnie startów i lądowań. Czy faktycznie wygląda to aż tak hardkorowo, jak widuje się na YouTubie? Czy są wymagane jakieś szczególne umiejętności, albo czy można się do tego przygotować? I tutaj właściwie nie ma na to jednej odpowiedzi, bo to zależy w dużej mierze od tego, czy startujemy z holu, czy w górach, jak również od siły wiatru w danym dniu, lub nawet siły wiatru w danym momencie, ponieważ zazwyczaj rano ten wiatr jest dużo słabszy. W górach jest tendencja, aby startować sporo wcześniej, aby uniknąć właśnie tych momentów z najsilniejszym wiatrem. Startuje się często o godzinę, dwie przed planowanym odejściem na trasę. I co prawda jest to trochę upierdliwe, że trzeba spędzić powiedzmy dodatkową godzinę czy dwie czekając na żaglu, właściwie nie robiąc nic, może tylko wisząc w jednym miejscu. A czasami może być to męczące, ponieważ trzeba tych noszeń jednak szukać, pomimo że dalej jeszcze nie robimy trasy. Natomiast zaletą jest na pewno to, że latając w grupie można wspólnie poczekać, wykręcić noszenie i odejść na trasę razem. Inną zaletą jest to, że mamy pełne rozpoznanie warunków, wiemy, czy to już wszystko ruszyło, czy to może dopiero były pierwsze ruchy termiki. Starty na holu są o tyle inne, że nie za bardzo jest jak czekać na te warunki w powietrzu, nie za bardzo jest również jak czekać na kolegów. W związku z tym startuje się raczej, jak warunki już ruszą i odchodzi się od razu na trasę. Teoretycznie, jeżeli hol nie pójdzie, na przykład będzie zbyt niski albo zupełnie nic nie znajdziemy, no to można jeszcze wylądować w miejscu startu. Jednakże podstawy o tej porze dnia często są bardzo nisko, także pierwszy hol może wyhalować nas właściwie do samej podstawy. Jeżeli stamtąd odejdziemy do pierwszego, drugiego noszenia, jakie znajdziemy, to już nie ma szans powrotu na miejsce startu. Także traci się na tym sporo czasu i nie jest to aż tak wygodne jak w niektórych innych miejscach. Generalnie starty na holu wydają się być troszkę bezpieczniejsze i co prawda odbywają się późniejszą porą, a więc wiatr może być silniejszy, to jednak jest to blisko ziemi, gdzie wiatr odrobinę spowalnia. Nie ma również zjawiska dyszy, które często występuje w górach, między innymi w Kiszadzie, i nie ma również turbulencji pochodzących od przeszkód przed startowiskiem. Nie ma również ryzyka przewiania, także generalnie zagrożeń jest mniej, natomiast to nie znaczy, że te starty nie potrafią być brutalne. I tutaj dużo zależy to od tego, jak ten hol jest prowadzony i od umiejętności osób, które się holują. Ja bym sugerował, aby mieć już wystarczająco doświadczenia samemu wcześniej w holowaniu, aby po pierwsze nie przestraszyć się tych warunków, które jednak będą dużo silniejsze niż zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, jak również żeby być w stanie ocenić technikę holowania, być w stanie przekazać jakieś uwagi osobie holującej. Dobrą metodą jest startowanie kobrą. Taki start jest odrobinę spokojniejszy, bardziej progresywny i przede wszystkim nie wymaga szybkiego podbiegania po skrzydło. To ma znaczenie, ponieważ jeżeli nie dostaniemy wystarczająco dużo luzu na linię, a startujemy alpejką, może się to skończyć dość spektakularnie i niekoniecznie w powietrzu. Jednocześnie przy kobrze jesteśmy w stanie w kontrolowany sposób wystartować nawet przy w pełni napiętej linie. Niezależnie od miejsca, jednak te starty raczej nie mają miejsca przy wiatrach silniejszych niż 30 km na godzinę. Są osoby, które na startowisku zajmują się wypatrywaniem kolejnej termiki przechodzącej i podmuchów wiatru, które pomagają wybrać najlepszy moment. To jest może troszkę na granicy szamaństwa i magii, natomiast faktycznie trzeba przyznać, że jest to troszkę bardziej oparte na wiedzy i doświadczeniu niż całkowicie losowe, także warto tych osób posłuchać i one również wiedzą dokładnie, przy jakim wietrze faktycznie starty są bezpieczne, a przy jakim lepiej sobie dać spokój. Rola tych osób jest dodatkowo istotna, ponieważ w Kiszadzie, przynajmniej w miejscu startu, nie czuje się tego wiatru takim, jakim on jest naprawdę, ponieważ startujemy w miejscu odrobinę niższym, osłoniętym przez drzewa i krzaki. W związku z tym dla nas ten wiatr wydaje się zupełnie lekki i luźny, natomiast po koszulkach osób, które stoją kilka metrów nad nami, już widać dokładnie, że tam wieje te 40 kilka kilometrów na godzinę. Jeżeli te osoby dość skutecznie raczej wskażą nam okno do startu, to w tym momencie od komendy, że można startować, trzeba faktycznie już się zebrać i natychmiast postawić skrzydło i ewakuować stamtąd, ponieważ te okna nie zawsze są długie i to jest dość nieprzewidywalne. Także zaraz po starcie natychmiast bela i uciekamy stamtąd. Są zarejestrowane przypadki przewijania na tym starcie, nie jest to jakaś wielka rzadkość, natomiast w większości przypadków jest to wina pilota, który za bardzo się ociągał.
lub miał po prostu dużego pecha, ewentualnie nie posłuchał starszyzny. Moje starty w Kiszadzie, prawdę mówiąc, zupełnie nie pasują do tego opisu. Dwukrotnie startowałem w wietrze, który ledwo pozwolił mi przejść nad krzakami. Także bywają dni, kiedy ten dzień zaczyna się bardzo lekkim wiatrem, natomiast są dni, kiedy również ten wiatr od samego początku wieje bardzo mocno i wręcz albo nikt nie startuje, albo trzeba startować bardzo, bardzo wcześnie i wymaga to troszeczkę większych umiejętności i również powiedzmy stalowych nerwów. Zarówno w Kiszadzie, jak i w Patu są pewne przeszkody troszeczkę przed startem, które generują lekkie turbulencje. Przy takim wietrze, jak wiadomo, niewiele trzeba, w związku z tym trzeba to mieć również na uwadze. Czasami po starcie coś tam wchodzi, czasami skrzydło się trochę przeskłada. Jeżeli znaleźliśmy się w powietrzu bezpiecznie, jesteśmy na holu, mamy przed sobą cały dzień, wielki przelot, ogromną równinę. Jeżeli jesteśmy w górach, czeka nas jeszcze troszkę wiszenia na żaglu. Przewianiem z samego żagla bym się nie stresował jakoś szczególnie, bo to się nie zdarza wybitnie często. Natomiast kwestią, jakiej warto poświęcić troszkę uwagi, są zawieczne. Zawieczna tworzy się zarówno za górką startową, jak i za absolutnie wszystkimi górkami w okolicy, których jest naprawdę sporo. Trzeba to wziąć pod uwagę przy planowaniu linii i albo oblatywać dookoła, albo ze sporym marginesem wysokości, mając na uwadze, że tą wysokość można szybko stracić, jak i to, że podstawy o tej porze dnia są zazwyczaj stosunkowo niskie. Jak dla mnie to zdecydowanie jest jedna z największych wad Kiszady i te góry potrafią naprawdę przeszkadzać. Podsumowując, do startów górskich wystarczy słuchać lokalesów, zbierać się wcześniej rano i być w stanie wystartować przy wietrze 20-25 km na godzinę i być również przygotowanym na to, żeby chwilę później depnąć speeda i szybko się stamtąd ewakuować. Do holi tak naprawdę podobnie, natomiast warto mieć wcześniej doświadczenie z holami i warto umieć startować kobrą. Na pewno warto poćwiczyć na ziemi przed wyjazdem przy silniejszym wietrze, wybrać takie metody startu, w jakich czujemy się najlepiej. Na miejscu również każdy decyduje za siebie, trzeba samodzielnie umieć ocenić warunki i czy wiatr nie jest dla nas za silny. Także warto sobie wyrobić taką świadomość, do jakiego poziomu jeszcze czujemy się dobrze i kontrolujemy skrzydło, a w którym momencie trzeba powiedzieć pas, nie lecę. Jeżeli chodzi o lądowania, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego problemu. Oczywiście lądowanie przy silnym wietrze wiąże się często z lataniem na speedzie nisko nad ziemią, jak również nawet lądowaniem na pełnej beli. Także trzeba to skrzydło kontrolować, trzeba być przygotowanym na przyjście jakiejś silnej termiki, która będzie chciała nas stamtąd zabrać i przeciągnąć kawałek dalej. Fajnie może, gdyby to nie był pierwszy raz w takich warunkach, natomiast nie dzieje się tutaj raczej nic niesamowitego, nie ma wielkich przeszkód, które mogłyby tworzyć turbulencje, ani wysokich zabudowań, ani wysokiej roślinności. Nawet jeżeli przyszłoby lądować na wstecznym, często te lądowiska są na tyle spore, żeby się zmieścić i za lądowiskami zazwyczaj również nie ma nic bardzo groźnego poza ewentualnie krzakami. Jeżeli bym lądował przy bardzo silnym wietrze, szukałbym miejsc bez kabli ze sobą oczywiście. Także w bezpośredniej okolicy dróg i miast takie kable się zdarzają, poza tym raczej niewiele i nie jest to jakiś straszny problem. Dzięki, to by było na tyle. Jeżeli pozostają jeszcze jakieś kwestie, które chcielibyście poruszyć, coś co może było niejasne, dajcie znać. Pozdrawiam i może do następnego razu.